No, ten pobyt paryski. W czasie pobytu paryskiego oczywiście miałam wakacje. Pierwsza taka, jeszcze w okresie, kiedy nie byłam jeszcze tylko studentką, odbyłam taką podróż pół pieszo, pół autobusami z dwoma pisarzami. Z Zygmuntem Kałużyńskim, który był zresztą moim pierwszym mężem. To była taka koleżeńskie małżeństwo, które się rozpadło. I z Wilhelmem Machem, którego nazwisko jest w literaturze polskiej zapisane i był człowiekiem ogromnie sympatycznym, koleżeńskim. I myśmy tak we trójkę wędrowali. Chodziło nam o to, żeby dotrzeć do morza, do Nicei, gdzieś tam w te okolice. I po drodze zatrzymywaliśmy się w Auberge de Jeunesse. Nie było to było często na Sianie czy gdziekolwiek, ale to byłam w wieku, kiedy chętnie to robiłam i nie robiłam właśnie żadnej różnicy. No i wtedy właśnie pokochałam, zwłaszcza tę część Francji, którą kocham do dzisiaj, to jest Provence. Potem zatrzymaliśmy się nad morzem, byliśmy w Nicei, wyciągnęliśmy się na plaży w pobliżu bardzo bogatych hoteli i bogatych cudzoziemców. No i wróciliśmy z powrotem jako studenci, to robiłam taki krok wstecz trochę. Natomiast w wakacje starałam się spędzać w jakichś miejscach, które mnie interesują, ponieważ jestem ogromnie przywiązana i potrzebuję widoku morza, więc jeździłam do Brytanii i do Normandii na wakacje, ale jedne wakacje, właściwie tuż przed wyjazdem, spędziłam na podróży przez Francję razem z Ksawerem Pruszyńskim. To była bardzo wspaniała podróż, bo zatrzymywaliśmy się we wszystkich miastach, gdzie można było się zatrzymać. Wtedy nie każdy rozporządzał autem, więc była to świetna okazja. Zatrzymaliśmy się w końcu przy granicy hiszpańskiej. Właściwie tam spędziliśmy właściwie tą resztę wakacji w bardzo pięknym krajobrazie wśród Basków, którzy jednym nie mogą się pochwalić, mianowicie kuchnią dobrą. Niestety Baskowie mają ser nie bardzo dobry i nawet to, co bardzo lubiliśmy, i dania także. Także tam kultura, tym się różnią, że ta kultura baskijskiego jedzenia jest niewysoka. No ale specjalnieśmy nie cierpieli z tego powodu.